A ja jestem Monika. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy o tintach. Jest to temat zaproponowany przez jedną z Was. Tinty to jest taki bardzo koreański produkt, mam wrażenie. Ale co to jest właściwie? Może Martyna powiesz nam? Tak, tinty to są produkty przeznaczone do makijażu ust, żeby zabarwić kolorystycznie nasze usta. I bardzo przypominają szminkę, błyszczyk, tak pomiędzy, to jest taki produkt pomiędzy i mamy właśnie w formie szminki w takim wydaniu, czyli naprawdę wygląda jak szminka, albo mamy też w takiej formie błyszczyku razem ze szczoteczką, którą nakładamy na usta. Jakie jest zadanie w ogóle tintu? Tint ma za zadanie zabarwić usta w taki sposób, że nawet jeżeli ta pierwsza warstwa nam zejdzie, to nadal zostaje taka poświata koloru. Dokładnie. Tutaj to, co należy wspomnieć, że teraz w dzisiejszych czasach ta technologia tintów jest znacznie, jakby poszła do przodu i naprawdę mamy przeróżne konsystencje. Niektóre takie bardziej wodniste, inne bardziej przypominają taką matową szminkę w płynie. Albo taką galaretkę. Taką galaretkę właśnie, więc my tutaj chyba pokażemy Wam dzisiaj najbardziej popularne produkty, które my lubimy, które nam się sprawdzają i najciekawszą rzeczą będzie test tintów, bo skoro tinty mają zabarwiać skórę naszych ust, to tak samo powinny zabarwić skórę mojej ręki. Tak, dzisiaj pokażemy Wam, jak zabarwią. Jeszcze Monika może zrobi wieczorem zdjęcie, Tak. czy coś jej tam jeszcze na tej ręce zostało. Dokładnie, zobaczymy, jak trwałe są tinty. Teraz może przejdziemy i opowiemy trochę o markach, bo tinty to nie jest żadna nowość, one mają bardzo długą historię na koreańskim rynku. I te marki, które zasłynęły dobrych, tam nie wiem, 10 lat temu, właśnie jeśli idzie o tinty, to na przykład Tony Moly, Peri Pera, Etude House. Jeżeli byliście zainteresowani właśnie koreańską pielęgnacją w tamtym czasie, to na pewno wiecie, o jakie tinty nam chodzi. Ale teraz inne marki wchodzą na rynek. Tak, tak jak na przykład Peri Pera dała radę się przebranżowić, to niestety wydaje się, że Etude House oraz Tony Moly, chociaż zaczyna tam chciałby trochę utknąć tej popularności w tym czasie, to jednak one trochę się zaczęły wycofywać. Tak jak Peri Pera naprawdę dobrze sobie wszędzie i ma naprawdę nowoczesne te tinty, plus bardzo dobrze się one sprzedają, to tak ta reszta jednak zostaje grubo w tyle, ale za to zaczęły inne firmy się pokazywać i jest naprawdę ich mnóstwo. Pierwszą, którą ja mam na przykład i bardzo lubię, to jest Wake Make. To jest chyba moja ulubiona firma z tintów i ja na przykład tutaj mam dwa rodzaje, bo mam i właśnie taki z pędzelkiem, który Wam wcześniej pokazałam, i właśnie taką w formie szminki. Co jeszcze? Chyba najlepiej sprzedającym się tintem jest Roment. Tutaj właśnie mamy jeden, to co już wspomniałaś, Peri Pera, jest też Dinto, a z takich marek, które nie mamy, to Amuse. Jest Mizuke Mansion, który jest bardzo popularny, możesz je kojarzyć na przykład właśnie z tej takiej nietypowej buteleczki, trochę takiej przekrzywionej. Tak. Oni ogólnie mają właśnie taką taką nietypową szatę graficzną. Mamy jeszcze Lily by Red, który jest nie tylko właśnie znany z tintów, ale także z różów do policzków i oczywiście Daiso też chce uprzknąć co nieco i ma całkiem sporą ofertę właśnie tintów różnego rodzaju, ale niestety większość, jak mi się wydaje, jak na razie jest więcej matów niż glow. No bo przechodząc tak płynnie, Monika, jakie są teraz popularne? Właśnie. I jakie są rodzaje? Takie główne dwa rodzaje to mamy mat i glow. I teraz zdecydowanie bardziej popularne jest glow. Ale tutaj też trzeba brać pod uwagę grupę wiekową. Że w tych wyższych grupach wiekowych wydaje mi się, że po 40 mało kto używa tych tintów glow, ale w tych niższych grupach wiekowych 20, nawet 30, chociaż tutaj to już bardziej zależy od osoby, zdecydowanie króluje glow. Tak, właśnie w niższej grupie powinny być takie bardzo mocno juicy. Nawet są specjalne tinty, które prawie w ogóle nie wbarwią, a dają tylko właśnie taki bardzo juicy glow, dlatego nosi się je to jako podkład mamy mat, a na to nakładamy właśnie taki wzmacniacz glowu i naprawdę to wygląda tak, jak taka galaretka nakładana. Tak, ale właśnie też dlatego te maty
tak czy siak cały czas dobrze się sprzedają, bo właśnie albo niektórzy noszą je jako maty, albo właśnie z dodatkiem tego glow. Tak, bo nadal, chociaż już to tak troszkę odchodzi, ale nadal jest widoczne to ombre, a najlepiej ombre właśnie się robi za pomocą matów. Dokładnie. To teraz co? Może ten test trwałości? Dobrze, test trwałości. Może je pogrupujemy, ja myślę, że tak pogrupujmy Daiso razem, bo jednak to są taka jeden typowy produkt. I mam nadzieję, że test wyjdzie pozytywnie. Zobaczymy, które się trzymają najlepiej. To będzie na końcu może filmu. Tak, co musimy ty na to? trochę poczekać, aż to przeschnie, bo na razie dalej się jeszcze świecą wszystkie. Tak, to będzie na końcu zdjęcie i pokażemy, które przetrwały próbę czasu. Dobrze, już nałożyliśmy wszystkie tinty. Oczywiście zrobiłyśmy to na przebitkę, nie chciałyśmy Was zamęczyć naszym gadaniem o tym. Tutaj damy też tak, że mamy napisy wszystko. Tak, co jest co. To jest co, jaki to jest kolor, jaki to jest odcień. Przy okazji chciałyśmy także Wam pokazać o tintach, o których wspominałyśmy w TikTokach. Tak. Zakupiłyśmy w końcu ten marker tint z Etude House. Nowość. Tak, Monika go już używała. I co uważasz? Ja myślę, że dla tych z Was, którzy używali właśnie tej starej generacji tintów, to będą wiedzieć, o co mi chodzi. To jest taki typowy tint sprzed X lat, kiedy po prostu głównym zadaniem tintów było tylko zabarwienie naszych ust i ta konsystencja jest taka wodnista i to tak wszystko wchodzi w usta, więc jakby nie ma nic na nich. Dużym minusem tutaj jest zapach. Jezu, to jest jak taka stara guma balonowa, tak mi się Tak. trochę kojarzy z tym. Bardzo słodki jest Tak, ten zapach. bardzo słodki jest ten zapach, ale jeżeli jesteście takimi osobami, które właśnie lubią takie tinty, to myślę, że Wam się sprawdzi, bo oczywiście, bo bardzo wygodnie się go aplikuje. Tak, on jest bardzo wygodny właśnie jak ładnie zrobić, wiecie, taką kreseczkę, bo jednak te tinty, które nawet jeżeli one mają tą, jak to się mówi, tą szczoteczkę, to niestety czysto się wyjeżdża poza usta. To prawda, tu aplikacja jest fajna, ale to co mówię właśnie, to wszystko wchodzi w usta. Ja na przykład nie jestem fanem takich tintów, więc tutaj to trzeba mieć na uwadze. Drugi tint, który ja za to sobie zakupiłam z Etude House także, Monika mówi, że to też jest bardzo stary trend, ale ja jako pierwszy raz w Korei to po prostu nie znałam coś takiego water tint. Tak. Jest on bardzo specyficznym tintem, jak go używałam jest bardzo niewygodny w użytkowaniu. Ale były takie tinty właśnie, no nie pamiętam ile konkretnie lat temu, ale pamiętam, że miałam tego typu tint. Jeżeli rozlał się Wam kiedyś taki, jeżeli jedliście kiedyś czereśnie i Tak. kropeczka Wam się rozlała, to właśnie mi to przypomina taki sok z czereśni rozlany na właśnie, tej... albo jak dzieci jedzą czereśnie, mają brudne rączki, to tak wygląda. To właśnie w taki sposób wygląda, bardzo specyficzny. Fajnie to wygląda na ustach. Ja nie mówię, że nie, mogę nawet trochę tutaj dla Was nałożyć, ale powiem Wam, że aplikacja jest bardzo dziwna. Bo to też jest taka woda po prostu, która ma kolor. No. Taka farbka wodnista. I tutaj trzeba trochę tak uważać, ile się tego nakłada. Na przykład fajnie jest, żeby podkreślić tutaj w środku te usta. Jak lubicie takie to ombre i w środku ma być tak ładnie podkreślone, to widać jak, a tu już mam, tak on się tak fajnie rozlał, takie wyglądają te usta, jak się doda jeszcze właśnie na przykład jakiegoś glowa w szmince, to będzie już fajnie wyglądać. Tak, myślę, że to jest właśnie idealna baza. To co? Nakładamy. Nakładaj. Bo przechodzimy do naszych ulubionych tintów. Ja Wam przedstawiam mój. To jest Wake Make w szmince, taki tint glow. Glow. Tak, to jest taki bardzo glow, chociaż to jest chyba taki naturalny kolor, mogłabym powiedzieć. Ten glow nie jest aż tak intensywny, one nie są aż takie juicy. Chociaż na samym początku zawsze trzeba mieć na uwadze to, że zaraz po nałożeniu wszystkie są juicy, nie? Tylko z czasem to faktycznie, no chcąc Zaczyna nie chcąc, uciekać. tak, ucieka. Na przykład właśnie to widzę najczęściej w matach, kiedy one na początku są takie glow, a po chwili po prostu taki mat się Tak, robi. zastygają. Taki bardzo tępy czasami mat się robi, Prawda. nie? Dobra, no to też jest trochę minus tych glowów, że one jednak się szybko zjadają.
Tak, to prawda, jeżeli chcecie mieć ten efekt glow, to musicie po prostu reaplikować dość często. Bo jeżeli chodzi o mat, to jednak nie mamy To prawda. takiego problemu. Dobra, no to teraz Monika, przejdź do swojego ulubionego. Ja może zacznę od mojego najnowszego ulubieńca, tego z Dintą. To jest... I co też jest ulubioniec chyba Korany. Teraz jest właśnie na trzecim miejscu Olive Young. To jest właśnie taki bardziej trochę premium tint, Tak. bo on jest troszkę droższy niż cała reszta i mam wrażenie, że to czuć. Właśnie ten tint to jest delikatny. bo to jest delikatny kolor, ale on ma bardzo dużą bazę kolorystyczną, tylko większość jest takich właśnie przygaszonych kolorów. Tak, ale to chyba jest bardzo popularne w Korei. Większość raczej nie ma za dużo kolorów takich intensywnych, jakich możecie kojarzyć właśnie z produktów od europejskich twórców, od europejskich firm. Naprawdę tutaj raczej wszystko bazuje na różach, lekkich pomarańczach, Na czerwieniach, różnych podtonach. Tutaj chyba i często najbardziej... są przygaszone te kolory. Tak, ale tutaj chyba najbardziej istotne jest po prostu, żeby to pasowało do Waszego typu urody, więc Tak. często nawet jak idziecie do Olive Young, to są polecenia, że to jest warm spring, coś tam. Dlatego, że teraz w Korei bardzo popularne się stało właśnie szukanie Waszych kolorów Tak, i analiza Waszych kolorystyczna tak, u odcieniu. profesjonalisty. Tak, to Olive Young także poszedł z tym trendem i możecie zobaczyć, właśnie tam są takie małe informacje, że to jest warm color, cold. Tak, no i to często też właśnie wchodzi w te 4 typy urody, jeszcze czasem wchodzi w podtypy. Tak. To już zależy od marki, ale tutaj właśnie widać, że on wygląda tak naturalnie i czasem te tinty są troszkę nieprzyjemne na ustach, ja mam wrażenie, a on jest bardzo przyjemny i faktycznie to jest tint, który nawilża, bo ja często mam z tym problem, że czuję, że dużo tych tintów glow niestety nie nawilża ust aż tak mocno. To teraz przechodzimy do naszych kolejnych ulubieńców, już ostatnich. Co wybierasz? No ja mam mojego ulubieńca i to tym razem jest ulubieniec matowy, także z Wake Make, to chyba moja ulubiona marka, ale to chyba już wiecie. Jest to tint taki bardzo... Nie każdy może go polubić, dlatego że on jest bardzo gęsty, bardzo matowy, ale przez to jak ładnie się rozprowadza pod palcami, powoduje to, że jest bardzo fajna ombre. Więc wiecie, do ombre jest idealne, ja lubię bardzo, więc lubię także ten tint. Ale widać, że kolor jest bardzo intensywny. Tak, jest kolor intensywny i trzeba właśnie uważać, że jak nakładamy, to jednak ściągnąć nadmiar ze szczoteczki i wtedy nałożyć, albo też pomóc sobie rozprowadzając palcami. Tak nierówno trochę, tak. Wiecie, polowe warunki, więc wybaczcie, jeżeli coś No ładny jest kolor. Jest ładny, taki delikatny, właśnie uroczy. Ja lubię właśnie jeszcze po tym, jeżeli chcę już mieć ten glow, no to nakładam na przykład sobie ten i też tak ładnie wygląda, może Wam nałożę, żeby nie było. I te kolory się trochę dopełniają. Wygląda to tak w miarę naturalnie, a oczywiście się wybrudzę przy okazji, żeby nie było. Czemu nie? No, dobrze. Ładnie, mi się podoba, pasuje do Ciebie ten kolor. No, też tak myślę. Już dawno myślałam, że ten róż taki przygaszony, taka wiesz, to pasuje lepiej do mnie niż inne kolory. Dobra. Dobra, to teraz ostatni tint ja nakładam i potem będziemy zmywać to wszystko. Tak, to jest taki ciemniejszy kolor dość. Ale nie widać tego aż tak mocno chociaż jest na pewno ten mocniejszy niż Dinto. Właśnie, przy okazji chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli chcecie jakieś też wegańskie tinty, to także są dostępne, na przykład te Wake Make ma wegańskie w sobie tinty. Jeszcze nie wiem, które, ale to naprawdę trzeba posprawdzać, chyba na Olive Young zawsze jest informacja o tym, czy coś jest wegańskiego lub nie. Tak, ale właśnie jeśli idzie o kosmetyki kolorowe, to jest znacznie więcej wegańskich niż z pielęgnacji. Tak, to jest Więc tu faktycznie, jeżeli Wam na tym zależy, to ładnie wygląda. ładnie, nie? No, bardzo ładnie wygląda. I widać właśnie ten glow jest taki konkretny. No, ja rozumiem, czemu ten z Peri Peri i ten z Romand są tak popularne, bo one są przystępne cenowo, efekt jest fajny, nie zasychają na ustach, nie ma takiego żadnego nieprzyjemnego uczucia, ale no to co mówię, jeżeli zależy Wam bardziej na nawilżeniu, to jednak Dinto wygrywa. No tak, oczywiście. Cena jednak robi swoje, ale naprawdę po 10 000 za kolorek takiego tintu naprawdę nie jest dużo. Myślę, Prawda. że jest idealnie. I one też często są przecenione. Tak, właśnie, to jest ważne, nie? Dobra, Dobra, zmywamy. no to zmywamy. Mamy tak naprawdę tutaj chusteczki
troszkę alkoholowe, ale to nic, myślę, tu pokaż wszystkim, żeby nie było, że my tutaj, o. Tak, i to właśnie tutaj też pokazuje ten test, które kolory jednak się najmocniej trzymają i jakie rodzaje tintów się najmocniej trzymają. Myślę, że właśnie takie matowe tinty, które mają naprawdę napigmentowane, są mocno, trzymają się najdłużej, a z tego co widzę, mimo wszystko te dwa bardzo popularne naprawdę dają sobie radę, mimo że są glowami. tak, tutaj trzeba przyznać, że ale też wyglądają intensywniej na Twoich ustach. Tak, one są po prostu, no to jest intensywny kolor. Czyli jeżeli chcecie dłuższy efekt utrzymać na ustach, to wtedy jednak musicie zainwestować w te bardziej intensywne kolory i zaskoczenie, chyba najbardziej intensywny kolor to jest Daiso. Tak, Daiso już Wam mówimy. Widać. Tak, po prostu widać i nie da się podrobić, że to jest ten kolor, tutaj widzicie, no Daiso, tylko właśnie to jest dziwne, że on aż tak zmienił kolor. Tak, ale to widać, że to są po prostu wszystko pigmenty i ten pigment różowy jest najbardziej trwały. Generalnie nasze takie ostateczne wnioski, jeśli widzicie te tinty, jeżeli zależy Wam na tym, że chcecie nałożyć tint rano, przed wyjściem do pracy i potem przez cały dzień jesteście bardzo zajęci, chcecie mieć trochę koloru na ustach, ale niekoniecznie chcecie reaplikować, oczekujecie takiego naturalnego efektu, to wydaje mi się, że każdy typ tintu się sprawdzi. Też tak myślę i jestem tego samego zdania, każdy z tych tintów jest naprawdę fajny, tylko trzeba właśnie patrzeć na półkę cenową, na to, na czym Wam zależy, jaki kolor, żeby do Was pasował i tym stwierdzeniem kończymy ten filmik. Dziękujemy Wam bardzo, zapraszamy do polajkowania, subskrypcji kanału i Dajcie nam znać, jakie są Wasze ulubione tinty, bo z chęcią ich wypróbujemy. właśnie, może w kolejnym takim filmiku. Dobra, to do usłyszenia, pa! Pa!